Zapraszam do wspólnej przygody z fotogrametrią. Cześć! W poprzednim odcinku pokazałem Wam mój sposób zmiany serii fotografii w model 3D. Przygotowałem model High Poly oraz Low Poly, który dodatkowo wyposażyłem w rozłożoną mapę UV. Dzisiaj przy pomocy Substance Painter pokażę Wam, jak z jednej tekstury wygenerowanej przez Mushroom przygotowuję zestaw gotowych do użycia w dowolnym programie albo silniku do gry map. Zaczynajmy. Otwieram Substance Paintera i tworzę nowy projekt, wybierając jako bazę model Low Poly w formacie FBX z poprzedniego odcinka. Program otwiera muszelkę, która na razie nie wygląda zbyt ciekawie, ale pamiętajcie, że kosztem znacznego zmniejszenia liczby poligonów straciliśmy bardzo dużo szczegółów. Spróbujmy je odtworzyć, wypalając normal mapę na podstawie modelu High Poly. Klikam w Bake Mesh Maps, w okienku na górze wybieram rozdzielczość wypalanych map i dodaję plik High Definition, czyli Shell HP. Zmienię jeszcze tylko Anti-Aliasing na 4x4. Pozostałe funkcje pozostawię bez zmian i klikam Bake Selected Textures. Proces ten przy 8K trwa dłuższą chwilę, dlatego przyspieszę go dla Was. Jak możecie zauważyć, powierzchnia muszelki zmieniła się i pojawiły się różne górki i dołki. Odwzorowują one fakturę przy pomocy mapy normalnych. W skrócie te wszystkie szczegóły są symulowane przez odpowiednią mapę, której kolory mówią silnikowi renderującemu, czy dany piksel jest wyżej czy niżej. Taki zabieg pozwala zaoszczędzić ogromną ilość poligonów. Rozdzielczość wyświetlania w viewporcie możemy zmienić aż do 4K. Ok, jestem bardzo zadowolony z tej normalki. Zatem lecimy dalej. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak przygotować teksturę w Mushroom. Przyda nam się ona teraz, zatem przechodzę do zakładki Textures i przeciągam ją tam. Automatycznie otworzy nam się okno, w którym wybieram, czym jest obrazek, który chcę przerzucić, czyli zaznaczam teksturę. Oraz gdzie ma być dostępny. Ja wybiorę Current Session, gdyż ta tekstura nie będzie mi potrzebna do innych projektów niż muszelka. Tekstura muszelki została dodana i co dalej? Jak widzisz, nie mogę jej po prostu przeciągnąć i nałożyć na model, gdyż nie ma ona jeszcze żadnego materiału. Zwykle w takich sytuacjach stosuję najprostszy podstawowy materiał plastik, który przeciągam do okna Layers, które działa niemal tak jak warstwy w Photoshop. Model zrobił się ślicznie niebieski. Zerknijmy szybko na właściwości tego materiału. Przyciski na górze informują nas, które właściwości są wykorzystywane przez ten materiał. Mamy kolor, height, rough, metal i normal, a poniżej mamy możliwość edycji tych parametrów. Będzie interesował mnie teraz tylko Base Color, High i Roughness. Przeniosę zaimportowaną wcześniej teksturę do Base Color. Jest doskonale dopasowana. Substance Painter automatycznie dopasował ją do wymiarów. Mamy tutaj kilka innych opcji umożliwiających inne dopasowanie tekstury, ale omówię to dokładniej przy jakimś innym modelu. Pomimo wypalenia normal mapy, model wydaje się nadal dość płaski, a wnętrze muszelki z powodu mniejszej niż w innych miejscach ilości zdjęć jest po prostu brzydkie. Dodajmy teksturę do pola Height. Zobacz, jak bardzo zmieniła się teraz muszla, jak wiele dodatkowych detali pojawiło się na niej. Ok, to jeszcze do Roughness. Model zyskał nierównomierny połysk, co sprawia, że zaczyna wyglądać bardzo realistycznie.
No dobrze, ale przyznacie, że te wybrzuszenia są chyba zbyt mocne. Zajmijmy się tym, otwierając prawym przyciskiem myszy na materiale menu, z którego trzykrotnie wybiorę Dodaj level. Poziomy te pozwolą mi kontrolować dany kanał. Najpierw zajmę się Hide. Przy pomocy suwaków dopasowuję wysokość przetłoczeń. Następnie Roughness. Staram się, żeby model był jak najbardziej naturalny. Mogę także zmienić krzywę kanału Base Color, dopasowując kolor wyświetlany na modelu, a nawet zmienić poszczególne kanały RGB. Tak jest całkiem fajnie. Zajmijmy się teraz tym brzydkim wnętrzem. Ponieważ mam zamiar wykorzystać tą muszlę w taki sposób, że wnętrze nie będzie mi potrzebne, mógłbym zostawić ten model już tak. Ale pokażę Wam, jakie ciekawe możliwości daje nam Substance Painter. Skopiuję warstwę z materiałami i zmienię sposób dopasowania. Niestety mapowanie UV nie działa dobrze, gdyż widoczne są łączenia poszczególnych wysp UV. Wypróbujmy Planar Projection. Po odpowiednim wyskalowaniu mogę dopasować obraz z innej wyspy do brzydkiego wnętrza muszli. Na razie nie przejmuję się innymi fragmentami modelu. Staram się tak ustawić teksturę, aby wyglądała ładnie w zagłębieniu. OK. Teraz prawy przycisk. Wybieram Dodaj czarną maskę. Wyłączę jeszcze Hide. Jak widzisz, porozciągany materiał zniknął za sprawą maski. Substance Painter czarny jest nieprzezroczysty, zatem malując na czarnej masce białym kolorem sprawimy, że będzie on widoczny. Malując bezpośrednio na modelu mam kontrolę nad tym, jak wygląda tekstura. Mogę zmienić pędzel, którym będę modyfikował maskę, jego wielkość czy przeźroczystość. Myślę, że to wnętrze będzie wyglądało bardziej naturalnie, gdy będzie ciemniejsze. Dodaję zatem kolejny materiał i znowu dodaję maskę. W sumie maluję teraz w miejscach, które nie będą widoczne w ostatecznym modelu.
Jak widzisz, ten materiał ma trochę inne właściwości niż podstawowy plastik. Trochę nie bardzo podoba mi się ten połysk, dlatego go zmienię. Wyłączę też Hide i Normal. Jeżeli dany efekt wydaje się przesadzony, mogę zmienić intensywność wyświetlania całej warstwy. Model wygląda naprawdę dobrze. Czas zapisać tekstury. W tym celu z menu Files wybieram Export Textures. Pojawi się nowe okno z parametrami eksportu. Nie bardzo podoba mi się nazwa domyślna, która zapisze się jako przedrostek przed każdą zapisaną mapą. Zmieniam to poprzez zmianę nazwy w General Properties. Teraz znacznie lepiej. W Output Directory wybieram miejsce, gdzie tekstury zostaną zapisane. A w okienku poniżej wybieram Template, czyli szablon eksportowanych tekstur dopasowany do silnika renderującego, w jakim będę z nich korzystał. Substance Painter oferuje całą masę takich szablonów. Znajdziesz tutaj V-Ray, Corona, Unity, Unreal, Arnold i bardzo dużo innych. Można także stworzyć swój własny zestaw i ja skorzystam z takiego właśnie zestawu, który jest dosyć uniwersalny i pozwala mi uzyskać tekstury odpowiednie do większości silników. W okienku Size mogę sobie wybrać rozmiar eksportowanych tekstur. OK, klikam Export i czekam. Po kilku minutach w wybranym folderze mam gotowe tekstury. Stwórzmy jeszcze jeden zestaw, tym razem do Unity. Kilka chwil później tekstury są gotowe. Zapiszę jeszcze szybko projekt i przeskakuję do Maxa. Otwieram model, który stworzyliśmy w poprzednim odcinku. Jak widzisz, ma on bardzo zaniżone wymiary i jest dziwacznie ustawiony. Pierwsza rzecz to pivot, który ustawiam sobie w centrum obiektu, a obiekt ustawię w centrum sceny. Ustawię muszelkę w bardziej naturalnej pozycji i zajmę się teraz jej skalą. Oryginalna muszla ma trochę ponad 3 cm, zatem trzeba wyskalować ją i to znacznie. Pamiętam, żeby skalować we wszystkich osiach i obserwując wymiary dopasowuję model. Po takiej operacji skalowania model będzie przechowywał dane o skali wyjściowej, co czasem może powodować kłopoty podczas renderowania albo po eksporcie do innego formatu. Aby tego uniknąć, w zakładce Hierarchy resetuję Scale w Adjust Transform. Teraz szybko materiał. Dodam jeszcze Shadow Plane'a z V-Raya i jakieś światełko. Wykorzystam zwykły materiał V-Ray i podlinkuję przeciągnięte wcześniej tekstury do slotów.
No to jeszcze jeden materiał na podłoże. I renderek. Perfekcyjnie. Jestem bardzo zadowolony z tego modelu. OK, to szybko przenieśmy go jeszcze do Unity. Otworzę program i wyeksportuję model jako FBX. Do Assets przeciągam właśnie stworzonego FBX-a i 3 tekstury Substance Painter. Teraz Extract Material, który ponieważ eksportowaliśmy FBX z materiałami V-Ray, nie zachował informacji o podlinkowanych teksturach. Korzystam ze standardowego shaderu i Universal Render Pipeline, zatem do okienka Base Map przeciągam Albedo do Metallic i do Normal. Klikam Fix przy Normal Mapie, aby Unity zastosował ją właśnie jako taką. Wrzucam muszelkę na scenę i wygląda naprawdę świetnie. Model jest pełen szczegółów i bardzo mi się podoba. Zdaję sobie sprawę, że nie omówiłem dokładnie wszystkich czynności, a i pewnie nie wszystko wykonałem tak dobrze, jak mogłem to wykonać. Ale myślę, że i tak przekazałem Wam sporą porcję wiedzy i mam jednak nadzieję, że będziecie w stanie dzięki temu filmikowi poprawić tekstury na swoich skanach, aby były jeszcze lepsze. W kolejnym odcinku omówię sposób fotografowania, ustawiania aparatu oraz sprzęt, jakim wykonuję moje skany. A w niedalekiej przyszłości będę modernizował i automatyzował cały ten proces, co także chciałbym Wam pokazać. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam do komentowania. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Bardzo proszę o subskrypcję i kciuki, bo to najbardziej motywuje mnie do nagrywania kolejnych materiałów dla Was. To był 3D Maniak, do usłyszenia.